Odebraliśmy naszą białą furę. Taka renóweczka. Renault Twingo. Elegancko. Ciekawe, czy na dwójce podjedzie tym razem pod górkę. No. Na trójce nawet podjedzie. Mówisz? Pewnie. No. To jest Renault. Beatka standardowo nabrała gazetki. Jak za darmo gazetka, to biorę. Jest gazetka, tylko mapa. Bo Beata jest dobrym nawigatorem, potrzebuje mapę. Każdy zjazd wie, kiedy ja mam zjechać. Bez W niej przeciwieństwie do ciebie. bez niej to nigdzie byśmy nie dojechali. A ta pani nawigator ma dzisiaj urodziny. No. Świętujemy. Będziemy świętować. Ja szukałem chyba z godziny albo półtorej restauracji. I znaleźliśmy restaurację Tex-Mex. Pani z Teksasu chwaliła, także chyba tam dzisiaj uderzymy. Jak będzie otwarta. Tak, jeśli nie będzie zamknięta, bo wczoraj chcieliśmy iść do restauracji, no i skończyliśmy w Papa Pizza. Tak. Taki papa średnia ta pizza. Dobra była, mi smakowała. To jest zaznaczone na mapie jako Columbarium Romanum. A Columbarium według Wikipedii, bardzo dobrego źródła, to prostopadłościenna lub kopulasta budowla cmentarna z czasów rzymskich i wczesnochrześcijańskich i pełniła ona funkcję zbiorowego grobowca. Więc możliwe, że w te dziury, które tu są, tam wkładano jakieś szczątki pozmarłych, może ich palili i tam ich wsadzali. Jest to na takim, w klifie takim trochę, jakby, nie wiem, czy to tak nazwać można, w skale takiej. A sami Portugalczycy osiedlili tę wyspę w XV wieku jakoś. Więc co, Rzymianie byli pierwsi? O też gdzieś czytałam, że Portugalczycy ją pierwsi osiedlili, ale Azory były ogólnie znane już Fenicjanom. Więc możliwe, że ktoś tu kiedyś dopłynął. Może jakiś statek się tu rozbił, wykuli to I ich popłynęli pochowali? dalej. Może tak być. Wypiliśmy kawkę i zjedliśmy kanapkę z serem. Podążamy teraz na... Wodospad. Tak, tu jest taki parczek i gdzieś tutaj jest wodospad. Słychać go, ale jeszcze go nie widać. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, znajdujemy się na wyspie Terceira. Terceira z portugalskiego oznacza trzecią. Jest to trzecia wyspa odkryta przez Portugalczyków na Azorach. Również tutaj znajduje się najstarsza osada założona przez Portugalczyków, Angra de Heroísmo. Jest to miasto, obok którego będziemy spać. Na tej wyspie, tak jak również na innych, można znaleźć wiele pozostałości wulkanów. Są tu także groty, do których można wejść. Można zwiedzać wyspę na przykład jeepem albo autkiem buggy. Chcieliśmy takie wypożyczyć, ale niestety najbliższy termin jest na sobotę. Ale na czwartek zaplanowaliśmy właśnie wycieczkę z panem przewodnikiem. Również będzie można posmakować trochę win i lokalnego bimbru. Tak pisało w ofercie, także dlatego to wybraliśmy. Ale na pewno pan pokaże nam wiele jeszcze innych ciekawych miejsc, których moglibyśmy naszą białą furą nie doświadczyć, ponieważ by tam nie wjechała, chociaż to naprawdę bardzo terenowe i dobre auto. Idziemy dalej do wodospadu. Tak jak mówiliśmy wcześniej, do każdej z wyspy przypisany jest kolor. Terceira ma kolor fioletowy. I kolor fioletowy wziął się stąd, że tutaj można zobaczyć bardzo dużo wisterii, czyli takich krzewów z fioletowymi kwiatkami. Między innymi właśnie w Angra de Heroísmo jest ich bardzo dużo. I też jeśli chodzi o fioletowy, bardzo dużo jest tutaj fasad budynków w tym kolorze. Znaleźliśmy wodospad. Jest za mną. Tutaj jest trochę większy, ale taki wodozjazd. No. bardziej niż spad. Zjeżdżalnia. Na Terceirze, w miejscowości Lajesz, tam gdzie wylądowaliśmy, obok znajduje się amerykańska baza sił powietrznych. Beata poświęca się, będzie wchodzić do wody bez butów, żeby zrobić zdjęcie. Zobaczymy, jaka woda będzie. Pewnie zimna. Już czuję, że jest zimna. Uwaga! Zimna! Ała! To boli!
To moje zgłoszenie do Survivor! Wodospad zaliczony. Trochę poświęcone było, żeby zrobić zdjęcia, ale się udało. Wracamy. Fajna traska. Bardzo przyjemnie tu jest. Ładnie. Taki park, ale taki dziki trochę. Tak. Znaleźliśmy miejsce, gdzie są byki. Już tam od jakiegoś czasu na poboczu właśnie pasły się byki. Tu jest ich 13 byków w polu mojego wzroku. Jest. No. Się patrzy jeden na nas. Wyglądają groźnie. Mają takie duże rogi. No ładne zwierzęta, ale tu dalej są organizowane walki byków, więc szkoda ich, bo są biedne przez to. Tak, co roku w Angro de Heroizmo jest festiwal walk byków. Targi walk byków, tak to się jakoś nazywa. I facet na koniu z peleryną jeździ i ucieka przed bykiem. No i są puszczane jak w Hiszpanii też. Tak, i są też na ulicach. O, Nie popieramy. nie, zdecydowanie nie. Ale byki same w sobie piękne. Tak. Zmierzamy do jaskini, w której jest tunel lawowy. Tak, jesteśmy w środku wulkanu tak naprawdę. Wyjście jak do lochów. Już tu trzymali niewolników i kopali ich w lawy. Trzeba się ubrać, bo to jest chłodno. Taka woda z góry. Co powiesz? Jak wrażenia? No robi wrażenie. Nie wiedziałam, że to jest tak ogromne. Jeszcze jak sobie człowiek tak zda sprawę, że to wszystko to wydrążyła lawa. Tak, tu wszędzie, gdzie my teraz chodzimy, gdzie jest pusta przestrzeń, była lawa. No, a jest to tak, no... Tu w tym miejscu 30 metrów. Od dołu do góry, jakby policzyć, to tak ze 100. Więc sporo. Bardzo dużo przestrzeni tu jest. Tak. Najpierw się dziwię, czemu na wejściu jest znak, że nie można dronem latać? Jak kto będzie głupi w jaskini dronem latał? No, teraz widzę, że na pewno mogliby to spróbować. No. A samo pierwsze zejście do jaskini dokonał przy użyciu liny w 1893 roku Candido Corvello. A teraz mamy tutaj wszystko pobetonowane w środku, są porobione schodki, poręcze, bo kiedyś tego nie było. Także możemy powiedzieć, że byliśmy we wnętrzu wulkanu. Jesteśmy w środku. Dostaliśmy koszyk powitalny. Jest chlebek, jest Masło. ser, masło, Masło kupiliśmy. mleko I woda. i woda. Tu jest taka waza w kształcie ryby. Tak to wygląda w środku. Kotki są. Tak. Są kotki. Jeden niucha nasze zakupy. Takie naczynia stare tu są. Kukaj to. Tu jest łazienka. Tam jest sypialnia. I tu jeszcze możemy iść. Jest drugi kotek. I tu też są łóżka. I tu jeszcze widok z góry. Rozpakowuję rzeczy. Nakupiliśmy rzeczy na grilla. Jak się będziesz nazywał? Ten będzie kapitan Skarpeta. Kapitan skarpet. Tam ma skarpetki. Tak. A tamten? Kapitan Majtas. No. I kapitan Trzęsi Dupka. Zaparkowaliśmy. Tutaj Maciuś kupuje nam bucik. Za dużo wrzuciłem.
Co, dużo? Tak. A, widzisz? Jest do następnego dnia, do 8:05. Okej. Bo do 18 jest, trzeba kupić. Więc rzucisz 90 centów i masz do końca dnia już. Jesteśmy w restauracji Texan. Zamówiliśmy sobie troszkę tex-mexowego jedzenia. Między innymi takie małe chimichanga na przystaweczkę. Takie. Z takim sosikiem jest podane jeszcze. A później wam pokażemy, co jeszcze fajnego mamy. Dostałam moje 3 różne enchiladas. Ta jest z kurczakiem. Jedna jest chyba z wołowiną. I ta jest z serem? Nie wiem, przekonamy się. A Maciej dostał takiego burgerka z rybkami ostrymi. O, ostre. Takie pikantne. No, ale dobre. Dobre jedzenie, naprawdę. Dostaliśmy desery. Ja mam takie jakieś warstwowe ciasto z skondensowanym mlekiem, a Maciuś ma serniczek. Co tu masz? Torcik urodzinowy. Mam zmuknąć? Tak. Oh, there you go. Happy birthday. O, thank you. Dzień dobry. O 8:00 ruszamy na łódkę. Na delfinowo-wielorybową wyprawę. Tak. Miejmy nadzieję, że coś zobaczymy. O 8:30 mamy start z portu. Już wyjeżdżamy. Jeszcze trzeba zapłacić. Bułki porobione. Woda wzięta. Wczoraj zjedliśmy kolację. Widzieliście na filmie. No i wróciliśmy do domu i tyle. Byliśmy po małym piwku, nawet już mi się tego piwka małego nie chciało. Ja też nie pić za dokończyłam. bardzo. No i tyle. I rano ruszamy dalej odkrywać tajemnice Terceiry i okolicy. Stanęliśmy najpierw za tym białym, ale już szliśmy, jedziemy i jakiś pan nas zaczepił i mówi, żeby lepiej tu nie parkować, bo dostaniemy mandat, więc musiałem tam daleko przeparkować. I idę. Już tam ekipa się chyba zebrała na łódkę, więc muszę się śpieszyć. This makes it easy for us to find these animals and identify them by boat. But most important on this activity will be the help of our colleague Ricardo that is up there on the mountain, okay? So he's the spotter, he's the one that's searching with the binoculars, is going to pass this information for our captain, okay? So while we are here doing the introduction, they're already discussing the decisions to the sea. Poubierani. Pan nam wytłumaczył, co tu można spotkać, jak to będzie wyglądało. Tam na górze, tam za mną, jest pan, który jest spoterem i będzie tym lornetką przekazywał do kapitana informacje, gdzie mamy płynąć, żeby zobaczyć. Najpierw priorytetem są duże zwierzęta, a potem, żeby zobaczyć ich jak najwięcej. No, jest przełom zimy i wiosny, więc to różnie tutaj wygląda, bo na wiosnę właśnie te największe wieloryby migrują i wtedy jest największa szansa na zobaczenie ich, no, ale zobaczymy. No. Przez cały rok są tutaj zwierzątka, które są rezydentami. Jest to kilka gatunków delfinów i kaszaloty. Już płyniemy. Pierwszego wieloryba zaobserwowałem już tutaj, ale dorodny okaz.
Widzieliśmy wieloryba. Płetwa błękitna. Płetwa błękitną widzieliśmy. Mieliśmy szczęście. Czekaliśmy drugi raz, aż wypłynie, ale nam uciekł. Zrobił nas w konia. Pan mówił, że wszystko wskazywało na jeden kierunek, więc tam trochę podpłynęliśmy i czekaliśmy, a on tutaj zrobił siup-siup i poszedł w drugą stronę zupełnie. No. Czekamy teraz na kolejny cykl. On wypływa na powierzchnię, bierze tlen i wraca i nurkuje na 8 do 12 minut. I później znowu wypływa. Wtedy wypuszcza to powietrze z nosa tutaj przez tą dziurkę. Bierze nowe i znowu pływa. No i też zależy od warunków pogodowych. Na przykład jak pada albo jest deszcz, no to wychodzi na krótko. Teraz są dobre warunki, więc mogliśmy zobaczyć go trochę dłużej. Tego widzieliśmy, tego widzieliśmy i tego widzieliśmy. Chyba tego, któregoś z tych z białym brzuszkiem. Ale to nie potwierdzone, bo może gdzieś nam mignął. Szczury lądowe już na lądzie. Tak. Łódź zacumowana. Teraz idziemy porobić jakieś marynarskie rzeczy. Bardzo dobry dzień. Super warunki. Dobra widoczność wielorybów. Dobra widoczność żeglarzy portugalskich. Tak, również bardzo dużo żeglarzy portugalskich widzieliśmy. Ja już po 20 przestałam liczyć, tyle ich tam było. Mnóstwo. Dziesiątki Tak. sobie dryfowały. My jesteśmy specjalistami Tak. w żeglarzy portugalskich. No nie. Już nie mylimy ich z woreczkami na plaży. Tak. Pamiętajcie, jeżeli widzicie podejrzane woreczki na plaży, takie niebieskawe, to nie dotykajcie ich, bo to nie są woreczki, tylko mogą to być żeglarze portugalskie. Szczególnie jeżeli jesteście na Azorach. Tak. To są jedne z najniebezpieczniejszych Tak. zwierząt, stworzeń. One się łączą ze sobą i tak atakują ofiarę, nie? Tak, to Jakoś jest, że tak. jak masz tego żeglarza, to góra jest tym okrętem takim, dzięki któremu dryfuje. Później są jakieś polipy, które są odpowiedzialne za trawienie ofiary. Jakieś te inne czułki są odpowiedzialne za złapanie tej ofiary. Coś tam jeszcze jest odpowiedzialne za zabicie. Czytałam o tym stworzeniu, ale No. nie jestem w stanie objąć tego rozumem, jak to funkcjonuje w ogóle. Że one się łączą. To jakaś jest kolonia, ale Łączą w się- ramach jednego tak. tego organizmu każda część jest jakby oddzielna, ale są w ramach No. jednego. Nie, W każdym razie niebezpieczne. tak. A jak się Mogą nazywa, mocno jak się nazywa poparzyć. zwierzątko, które je? Jest taka ryba śmieszna. Mówiłaś. Ryba i jakieś żółwie je jedzą. I żółwie też jedzą żeglarze Tak, jest portugalskie. jakiś gatunek więc żółwi, który je tam robi haps, żółwie, haps. kibicujemy wam. Jak najwięcej tych żeglarzy zjedzcie, żeby turyści na Azorach byli bezpieczni i mogli się kąpać.
Tu mamy grilla, zrobiliśmy dzisiaj grilla. Elegancki grill. Fajnie można było go rozpalić. Taki piękny widok. Cia. Zejdź. Kolegów tutaj mamy oczywiście. Zejdź. Jeden, Zejdź. drugi tam przy grillu. Jeden wchodzi na stół malutki. No, dla nich też jest coś. Surowa ryba, surowy łosoś. A my mamy O wywiad proszę. takie rzeczy. Proszę wywiad. Dzień dobry. Dzień dobry. Bom dia. Jezu, ten mały. Mały kradnie ze stołu, no. Musimy tutaj opanować dzieciaki. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie Mama tu. Beata da kotkom jeść, Chodź. a sama nie zje. Masz. A gdzie jest kapitan Majtas? Nie wiem, uciekł. Masz. Na grilla mamy rybkę, paprykę, chlebek, jakieś mięsko azorskie. No, fajnie się rozpalił grill. Także tak dzisiaj spędzimy wieczór. Z kotkami. Pyta, jak panu smakuje? Ej, to nie jest mysz. No, chyba myślą, że mikrofon to mysz. Zapytaj małego, jak mu smakuje. Nie, bo mi zje mikrofon. Tego to nie trzeba pytać, czy mu smakuje. Bom dia. Wstaliśmy rano już. Znaczy, no jest 8. Prawie 9. I idziemy, bo nasz jeep podjechał. Tak. Fajny czerwony. I idziemy na Wine and Moonshine Tasting Tour. Tak. Zobaczymy, co to będzie. Pani kierowca. Tak, chyba na nas czeka. Taką mamy furkę elegancką. Land Rover Defender. A, okej. A little bit ahead, that's the cathedral of the They have a whale spotter, like the man who's online looking for the whales. When you do the whale watching, they had someone, it's over there in that mouth, that peak. Like this view. Looking for them. Tutaj pan obserwuje wieloryby i delfiny. Ten pan wczoraj znalazł nam płetwala błękitnego. To jest to miejsce właśnie, z którego on wypatruje. A tu jest mały wypatrywacz wielorybów. Tak, wypatrujesz. And then you have a good retirement. Everyone says that the best job in the island is to be a firefighter inside the military base because there's never fires and you are paid very well
and you work one day and you rest 2. It's always like that. Work one day, rest 2. Work one What? day, rest 2. Yeah. It's vacation. Yes. This is the sweeter one, I think. Smell it. No, it's clear. So the other. Burning water. Yeah. Na zdrowie. Saud. 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 Nice. And the wines here are These wines are from Pico Island. Because Pico is the biggest producer white wine and red. Weather. It's white and red. Madalena, yeah, this is the near to Madalena. Yeah, we were there. Farias Vineyards. But we have a legend that a lady called Brianda Pereira, she is represented there in the left corner, left below corner. She had the idea of gathering the wild bulls, so bulls are there because of that. Wild bulls that we always had in the middle of the island, bring the bulls here and scare away the Spanish. Okay. And we don't know if that part is true, but we know is the Spanish went away and didn't return for almost 3 years. So this was the only Portuguese territory in the world because the rest was Spanish already. So that was the first time the city of Angra was the capital of Portugal, because the rest was all Spain. Jesteśmy na lunchu teraz. Mamy bufet. Mieliśmy sobie zupkę. Jest do wyboru jeszcze kilka innych dań. Pani nas zabrała na takie lokalne miejsce. Bardzo fajnie. Jak zupa? Dobra, bardzo dobra. Tłusta jak cholera, ale bardzo dobra. I want to go slowly. Jeden, dwa, trzy. I hope it's okay. Bom dia. Bom dia. Udało nam się wstać. Wczorajsza wycieczka była bardzo intensywna. Musieliśmy troszkę dłużej odpocząć. Kto musiał, ten musiał. Ale już wstaliśmy z dobrym humorkiem i jesteśmy obok fabryki sera. Takie sery można tutaj dostać. Tak się nazywa ta fabryka. Są takie śmietankowe te sery. Jak próbowaliśmy, to one nie są takie twarde, Nie, jak są żółty mięciutkie normalny, właśnie. tylko właśnie taki miękki. I jak do tostu wkładali, to on się nie do końca tak rozpuszczał ten ser. Takie to było. Dobre było, nie? Ale dobre ogólnie. Dobre. To tyle by było z fabryki sera. Nie zobaczymy, jak się ser robi. Nie, w ogóle nikt tam nie był. Nie było nikogo tam w środku, kto by miał wyrabiać ten ser, więc nawet nie można było nic podejrzeć. Zmierzamy do jeziora Kaczek. Lagoa das Patas. Chciałem powiedzieć o tych drzewach. Jest to kryptomeria japońska i cała wyspa jest porośnięta tymi drzewami, ponieważ Azorczycy posadzili je dlatego, że szybko rosną. W miarę dobre drewno jest do budowania. Endemiczne gatunki natomiast są pod ochroną, nie wolno ich ścinać i na przykład takie drzewo będzie miało w okolicach 20 lat, więc w ciągu 20 lat może urosnąć do takich rozmiarów. Azorczycy całe lasy sadzili takich drzew i później je ścinali i na nowo sadzili. Znak na jezioro Kaczek, a tu kaczka. Ale jakie ma piórka ładne. No. Jak biegnie. Tamto, jak biegnie tam. No. Widziałeś? Tylko? Po jeziorze Kaczek przyjechaliśmy do restauracji. Beatka zamówiła burgera, a ja tradycyjne danie z terceiry, czyli alcatre. Jest to wołowina marynowana w czerwonym winie i czosnku, a zostało to podane w bardzo gorącym naczyniu. Jako dodatek był też chleb. Smak jest bardzo intensywny i dość słony, więc podejrzewam, że nie wszystkim by to podeszło, ale jest to danie na pewno warte spróbowania, jeśli kiedykolwiek będziecie na terceirze. Alcatraz z doma. Ja osobiście dodałbym tu na pewno ziemniaków dużo i może na przykład papryki i wtedy jakaś różnorodność by tego była, bo jest bardzo dużo mięsa po prostu. I do tego jest taki słodki chleb. Też nie bardzo mi ten chleb odpowiadał, ale z ziemniaczkami by to na pewno dobrze smakowało. Taka moja podpowiedź dla tradycyjnej potrawy na terceirze. Że mogę, od teraz na pewno
Wszystko się zmieni i będą podawać z ziemniakami. z fabryką. Zrewolucjonizujesz kuchnię tutaj. Tak. Idziemy rozruszać się po obiedzie. Zamiast dżemki tym razem będzie spacer. Maciuś ma taką minę. Nie bardzo. Idziemy szlakiem, który nazywa się Bajas de Agualva. I tam są jakieś skałki i może uda nam się zrobić jakieś zdjęcia. Zobaczymy. Stoimy pod drzewami, bo zaczęło padać. I pada coraz mocniej. Update minutę później już nie pada. No, coś tam Ale tropi, ale przeleciało. Pewnie jak dojdziemy do celu, to znowu zacznie padać. tutaj mamy przykład endemicznej przyrody Azorów. To po angielsku nazywa się brumbush. Te drzewa w sumie do niczego się nie nadają, ale kiedyś ludzie je ścinali i ta góra taka służyła im do zamiatania. Więc były takie miotełki. Update pogodowy 2 minuty później. Znowu pada mocniej. Czekamy aż przejdzie. Betty czyści szlak. Bardzo, bardzo dobra miotła. Jeśli zadzwonicie teraz, dostaniecie drugą za darmo. Proszę bardzo, nie straszne i nic. Liście, igły, patyczki, I tu mamy porównanie. Tu tak wygląda szlak Przed. przed. a tu po. No. Elegancko. Brumbusz 2000. Misja skałki udana. Porobiliśmy sobie zdjęcia. Tak. Były to skałki, które pierwszy raz widzieliśmy na lotnisku na zdjęciu. I Beata zapytała takiego kolegę internetowego, który robi zdjęcia. Jest z Azorów, gdzie jest to miejsce, no i udało nam się tu dotrzeć. Tak. Takie są to właśnie skałki. Tamta wygląda jakby była głową psa. Tam, no, tak mi to przypomina. Trochę tak. Jak jeszcze pod takim odpowiednim kątem spojrzysz, to jest takie pieskowate. Wracamy teraz z trasą do góry. Tak. Znajdujemy się przy jednostce wojskowej amerykańskiej w Portugalii na wyspie Terceira. Po II wojnie światowej Amerykanie stworzyli tutaj swoją bazę z tego względu, że nie można było przelecieć na jednym baku z Ameryki do Europy, więc tutaj Azory były idealną stacją taką pośrednią, gdzie mogli sobie dotankować samoloty. W okresie świetności było tutaj 3,5 tysiąca żołnierzy, coś około tego. Także przyleciały z nimi rodziny. Tutaj mamy domki, które pobudowano. One były też w pełni umeblowane. I tutaj ci wszyscy żołnierze właśnie z rodzinami sobie mieszkali. Obecnie żołnierzy stacjonujących tutaj na Terceirii jest jakieś 300. W związku z tym te domki już są niepotrzebne, stoją i niszczeją opuszczone. Nie będziemy tam wchodzić ze względu na to, że jest to teren wojskowy, więc nie będziemy tak tutaj się wkradać w takie miejsca. Te opuszczone domy wzbudzają gniew wśród Portugalczyków ze względu na kryzys mieszkaniowy, jaki jest tutaj na wyspie, w całej Portugalii, ogólnie na całym świecie, ponieważ to są naprawdę dobre, porządne domy, umeblowane w pełni, natomiast nikt z tym nic nie robi, ponieważ coś jest nie do końca dogadane między Amerykanami a Portugalią, więc stoją i niszczeją tylko. Co wybory oczywiście wszyscy obiecują, że się zajmą tym tematem, ale jak widać się nie zajęli. Co ciekawe, kiedy ta jednostka została zbudowana, Amerykanie zrobili wszystko swoje. Mieli swoją oddzielną od Portugalczyków wodę, oddzielny prąd z napięciem amerykańskim. Były tutaj też restauracje, jakieś kluby, kina, place zabaw dla dzieci, szkoły. Wszystko, co potrzebowali, mieli tutaj. Tak jakbyśmy przenieśli takie stereotypowe amerykańskie miasteczko z filmów i zrobili takie hop, siup
i wrzucili tutaj na wyspę na środku Atlantyku. Te wszystkie domki wyglądają tak samo. Tak, Identyczne tak. są. I Są- numery tutaj jest przy numerze 1500, więc na bank jest 1500 tych domów przynajmniej. No, a naprawdę spore są te domy. Nie? Spore. Każdy ma 4 okna. Tak patrząc z No, zewnątrz. 2 piętra, nie? Tak, parter, pierwsze piętro, jakieś poddasze może. Także te domki wyglądają no, przestronne. Niestety nie pokażemy od środka, jak to wygląda. Wszystko jest pozaklejane folią, że nawet nie widać z daleka, co jest w środku. Tak, nie można tam zajrzeć do środka, bo nie widać nic. Dobra, idziemy, bo nas Amerykanie zamkną. Z racji, że Amerykanie traktowali tutaj też bazę jako taką jedną wielką stację benzynową, no bo nie mogli przelecieć przez Atlantyk bez tankowania. Mieli tutaj zbiorniki z dieslem. Po iluś tam latach, w tych miejscach, gdzie były te zbiorniki z dieslem, ludzie hodowali tam jakieś rzeczy i się okazywało, że później mieli raka. Prawdopodobnie jest to przez to, że właśnie Amerykanom wylał się ten diesel do ziemi i ludzie chorowali. No ale nie mogą niestety tego udowodnić, a Amerykanie mówią, że nie, to nie my. Halo, halo. Z tego, co sami Amerykanie mówią ludzie, to wojsko również takie rzeczy w Ameryce robi i też ma to gdzieś, więc myślę, że tutaj tym bardziej mają to gdzieś. Dzień dobry w sobotę. Już wracamy do domu. Jesteśmy na lotnisku, musimy oddać auto, nadać bagaż. Lot oczywiście opóźniony o godzinę. No i wracamy do domu, niestety. A stety, bo do kotków. No tak, no ale urlop się skończył, szybko jak zawsze. No cóż, tak to bywa. Pa!